wiele osób jak dzisiaj widzi czy księdza, czy kogoś w jakimś habicie, to od razu, że to inny świat i w ogóle nawet tym samym językiem nie rozmawiamy, a okazuje się, że jak najbardziej można coś takiego, taką płaszczyznę wspólną znaleźć do rozmowy. To jest takie wyzwanie polegające na tym, żeby połączyć wokół wspólnego ideału osoby, które mają bardzo zróżnicowany sposób życia. To pragnienie jest tym, co nas określa, żeby iść drogą Benedykta, żeby czegoś o sobie dowiedzieć, a to wszystko po to, żeby ostatecznie spotkać się naprawdę z Panem Bogiem. To jest właśnie idea Faryn. Aby stworzyć taki ośrodek, w którym moglibyśmy mnisi i świeccy niejako współtworzyć w tej relacji właśnie takie środowisko, gdzie korzystamy z tej reguły wszyscy. I ci, którzy się poświęcili takiemu życiu całkowicie, prawda? I ci, którzy mogą z takiego życia zaczerpnąć, również prowadząc je w jakiś możliwych dla siebie oczywiście wymiarze. Takie było pragnienie i życzenie ojca Włodzimierza Zatorskiego, który pojawił się w tym miejscu dokładnie we wrześniu 2019 roku. To była już kolejna lokalizacja na siedzibę naszej fundacji. Przyjechał do Faryn i chyba tutaj zostawił kawałek swojego serca, bo później już pojawiał się w Farynach regularnie. Ojciec był taki konkretny, był taki czytelny. Tak jak mówił, Ewangelia nie jest łatwa, ale trzeba wejść w nią. To nie jest deklaracja, to nie jest deklaracja, to nie jest ideologia, tylko to jest życie. Pomysłem ojca było połączenie tych osób w jakąś strukturę, która się będzie kształtować stopniowo. No i to właśnie teraz się dzieje. Faryny są także miejscem dla osób, które traktują wiarę nie jako zjawisko kulturowe i nie jako ideologię obudowaną strukturą, tylko jako poszukiwanie więzi człowieka z Bogiem. Chcemy, aby było to miejsce dobrych spotkań, dobrych rozmów, dobrego dialogu, żeby było to miejsce dla ludzi będących w drodze, dla ludzi wierzących, ale również dla ludzi poszukujących lub niewierzących, dla ludzi zawiedzionych często tym instytucjonalnym kościołem. Chcemy razem doświadczać takiej dobrej przestrzeni zadawania sobie ważnych pytań i chcemy, aby to była taka swoista szkoła życia. I myślę, że na ten czas, jaki teraz mamy, taki trudny pokowidowy, czy jeszcze może nie pokowidowy, gdzie naprawdę mnóstwo ludzi potrzebuje pomocy, wsparcia, no to jesteśmy gdzieś wpisani w tę rzeczywistość bardzo dobrze. Działamy na zasadach demokratycznych. Każdy, kto może coś wnieść od siebie, działa, podejmuje działanie, podejmuje inicjatywę, czyli ludzie bardzo kreatywni, którzy mają chęć kontynuacji dzieła ojca Włodzimierza. I to jest najważniejsze, że napędza nas ta wizja, którą ojciec Włodzimierz miał, uzupełniana naszymi pomysłami. To cały czas się tworzy, cały czas ewoluuje. Praniu jest bliżej do właśnie tego ośrodka w Farynach, dlatego że jest miejscem kameralnym. I jest miejscem, które sięga do czegoś bardzo pierwotnego.
Nie do zgiełku, nie do hałasu, raczej do ciszy. My nie zdajemy sobie sprawy, że za 30 lat być może największym i najcenniejszym i najbardziej drogim towarem turystycznym będzie cisza. Jestem pod wrażeniem takiego socjologa religii kanadyjskiego, który się nazywa Taylor, i on napisał, że Kościół przyszłości, teraz już w XXI wieku, będzie Kościół, w którym będzie coraz mniej tych tak zwanych dwellers, czyli tych, którzy są w środku, a coraz więcej tych seekers, szukających, którzy są wokół. I Kościół wygra, o ile będzie w stanie dotrzeć do tych właśnie, którzy są na obrzeżach, czy nawet na zewnątrz. Życie duchowe chce się rozwijać, ono nie chce stać w miejscu. I temu mają służyć właśnie faryny. Taki pewien szczególny, można powiedzieć, pionierski ośrodek. Idea działalności tej fundacji jest bardzo interesująca, ciekawa dla współczesnego człowieka. Realizacja tego przedsięwzięcia ma bardzo duże i realne szanse na to, aby stał ten ośrodek takim miejscem ponadlokalnym, ogólnopolskim. Ja jestem szczęśliwa tutaj. Zakupiona szkoła w Farynach liczy niemalże 100 lat. Jest obiektem pięknym, ale wymagającym gruntownego remontu. Chcemy tam uruchomić 23 pokoje gościnne, salę wykładową, konferencyjną. Chcemy, żeby to było miejsce, w którym będą odbywały się warsztaty, rekolekcje, konferencje, wystawy, wykłady. No właśnie bym oczekiwał po takim ośrodku, jeżeli bym się w nim znalazł, oczekiwałbym dotknięcia Pana Boga. Zobaczymy, co za tym wszystkim się kryje, a Pan Bóg nas będzie prowadził, no to jest Jego dzieło.